Dzień dobry. W ten mglisty dzień dziś będzie test. Znaczy będą dwa testy, bo będą dwa wykrywacze. Będzie Manticore i będzie Deus. Obydwa na cewkach 11 w warunkach dość wysokiej mineralizacji. Chciałem Wam zaprezentować, jak te wykrywacze działają. Mimo że w jednym filmie są dwa wykrywacze, do tego porównania musicie podejść z dystansem, bo jest to test w jednym miejscu, w określonych warunkach, w określonej wilgotności i nie może on być podstawą do oceny, który wykrywacz jest lepszy. Bardziej mam nadzieję, że zwrócicie uwagę na to, jak te wykrywacze działają, który Wam się podoba, którego działanie podoba Wam się bardziej, prawda? Które jest bardziej czytelne, bo tak naprawdę wybór wykrywacza to kwestia gustu. W obydwu wykrywaczach użyję ustawień, które myślę, że są najlepsze. Zwykle tak to robię, więc jeśli proponujecie albo piszecie, że nie zrobiłeś czegoś, byłoby lepiej, to raczej tak nie jest, bo ja to mam sprawdzone. W tym terenie program All Terrain General All Terrain w Manticore działa najlepiej. Specyfika moich terenów jest taka, że nie mogę znaleźć zastosowania dla programu tutaj High Conductors. Ten program po prostu nie działa i tak samo jest i w Deusie, i jest tak samo w Manticore. Warunki gruntowe są takie, że te programy po prostu nie działają dobrze. Lepiej działają programy łagodniejsze. Używanie programów Sensitive też nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej chyba działają u mnie te programy podstawowe, można powiedzieć General. Tak więc mam tutaj program General na ustawieniach. Grunt się stoi na 7 tutaj. Recovery Speed jest 4, bo na piątce ani na wyższych nie uzyskałem żadnej poprawy działania. Noise Cancel, program, o którym Wam mówiłem, głośność, Ferrous Limits, takie top diginowe, głośność żelaza, może dam głośniej, żebyście wiedzieli, co jest grane. Tutaj mam standardowo ustawione tony Enchanted, czyli zaszarowane, jak ja to mówię. Multi EQ, no tutaj więcej cudów nie ma. Włączone są czerwone cyfry, mimo wszystko, dlatego że gdybym tych czerwonych cyfr nie włączył, ktoś mógłby mi zarzucić próbę zamydlenia oczu, jeśli rozumiecie, o co chodzi. Pierwszy cel kontrolny, tu jest dupka z łuski. Bardzo wysoko identyfikowane. Zaczynamy pierwszą linię, linia najłatwiejsza, znaczy nie, niby najłatwiejsza, ale często jest najtrudniejsza dla wielu wykrywaczy. Pierwszym celem jest moneta miedziana 1 Krajcar, która jest monetą, można powiedzieć, identyczną jak SAP. Jest to taki wycieruch, jest to moneta, można powiedzieć, taka blaszka wytarta. Jak to jest wykrywane? Ten cel nas w pewien sposób zatrzymuje i przy bliższym spunktowaniu pojawia się prawidłowa identyfikacja. Kolejny cel to moneta srebrna, to jest 10 krajcarów, to jest dokładnie odpowiednik 10 groszy Królestwo Polskie 1840. Jest to tak sama moneta, chyba o tej samej wadze. Tu Manticore ma ciężko, żeby się przebić przez tą mineralizację. Ale przy spunktowaniu jakaś wykrywalność jest. Ostatnim celem w tej linii jest sygnecik drobny na ten najmniejszy mój palec XIX-wieczny. Który jest bez problemu znajdowany. Kolejna linia jest złożona w sumie z tych samych celi, tylko że monety są 4 cm głębiej, czyli są na głębokości, przyjmijmy, 24 przynajmniej centymetrów. Pierwsza moneta miedziana, czerwony znacznik.
Widzicie? Tu może jest to sama moneta, jest głębiej, jest lepiej wykrywana niż w tamtej linii. Może było coś tam wysypane, jakiś żużel, może jakiś syf, bo tutaj kiedyś była droga, jest bliżej tej drogi i tamta wykrywalność jest gorsza. Kolejny cel to będzie cel w postaci monety srebrnej na 24 cm. Wykrywalność jest i tutaj jest obrączka srebrna, bardzo dobrze wykrywana na 24 cm. No, więc ta linia myślę, że dosyć fajnie. Czytelność tych celi jest bardzo dobra. Ostatnia linia to jest znowu te same cele, ale na głębokości 24 cm, ale wbite tym razem pod kątem skarpę wykopu, czyli pod kątem 45 stopni. Myślę, że zatrzymuje i cel do wyciągnięcia z wysoką identyfikacją. Kolejnym celem jest moneta srebrna, która nas zatrzymuje i myślę, że spokojnie jest do wyciągnięcia. Ostatni cel, obrączka wbita w skarpę pod kątem. Dosyć ciężko, ale mimo wszystko jest wykrywana. To jest właśnie, tak działa tutaj w dzisiejszym dniu. Pamiętajcie, że to dzisiejszy dzień. Manticore. Co jeszcze chciałem Wam pokazać? Chciałem Wam pokazać stabilizor, który jest ustawiony tutaj na 0, bo to jest ważna rzecz, o której zapomniałem. A teraz będzie Deus 2. Deus 2 również z cewką 11-calową i również na programie General. Wersja 2.0 softu. Nie wiem, czy to jest ta cewka. Tak, to jest ta cewka, więc nie będę musiał tutaj nic zmieniać. Program General. W ustawieniach dyskryminacja, taki mój standard, tutaj to 6. W eksperckich będzie pitch. Silencer będzie na 0. Czułość pozostawię na poziomie 95. Zmienię pakiet multifrequency do średniego. Reaktywność na 2,5. Audio response myślę, że zostawię na tym samym poziomie. Co do spraw audio, filtr na 2, dźwięki high square. Jeszcze dlatego, że jestem w programie General i można sobie tutaj poszaleć troszeczkę bardziej ze stabilizatorem gruntu, więc będzie na 1. Dobra, no to myślę, że to wszystko. No tutaj właśnie jest zawsze problemik, żeby sobie trafić, ale jak już się trafi, to jest dobrze. No dobra. Tak, na słowo honoru. Potrzebuję do tego 2 rąk. Stronie do gruntu. Myślę, że będzie ok. Jedną ręką nie włączę dużych cyfr, a byłoby to potrzebne. Jeszcze raz. Dobra, udało się to włączyć. Zaczynamy. Pierwszy cel kontrolny. Wysokie ID, podobnie jak w Manticorze. Moneta miedziana.
Bardzo dobrze. Moneta srebrna. Identyfikacja 67, 80. Poczekajcie, bo dużych cyfr nie ma, bo je wyłączyłem. O, teraz będą duże cyfry, żebyście widzieli. Myślę, że jest ok. Obrączka. Wysoko i myślę, że bardzo dobrze. To była ta pierwsza linia. Teraz będzie linia trochę trudniejsza, czyli monety będą na 24 cm i zobaczymy, jak Deus sobie sprawdzi się na monetach głębszych. Identyfikacja wysoka. Myślę, że jest ok. Moneta srebrna. I wolno i szybko. Obrączka. Bardzo dobrze. I monety wbite pod kątem. Teoretycznie linia najtrudniejsza. Myślę, że cichutko, ale jest. Słyszycie, że to jest to głęboko, nie? Moneta srebrna. Ledwie słyszalna. Ale identyfikacja jest wysoka. A pinpoint? Myślę, że by mnie to zatrzymało. Tym bardziej, że potem pokazuje się identyfikacja, czuć, że to jest głęboko, ale myślę, że całkiem przyjemnie. I teraz będzie obrączka. Myślę, że bez żadnego problemu. Tak więc widzieliście tutaj prezentację teoretycznych możliwości dwóch wykrywaczy z górnej półki, Deusa i Manticora. Co jeszcze tutaj? Skala czułości Manticora jest wyższa. Ta czułość 95, myślę, że nie byłaby tutaj, że tak powiem, nic by się nie stało, jakbym zmienił tą czułość tutaj na 85 i podbił audio response, bo chyba tego tutaj brakowało, i pokazał Wam, czy na niższej czułości ten wykrywacz działa dosyć podobnie. Pierwszy cel. Drugi. Trzeci. Troszeczkę tam żelaza było, ale to nie ma tragedii jeszcze. Linia monet, które są na 24 cm. Pierwsza. Sreberko na 24 bajerancko. Obrączka bajerancko. Linia ostatnia, najtrudniejsza, moneta wbity pod kątem. Tu już ta czułość 85 już jej brakuje, nie? Jakiś tam szmer był, ale jest to niewykrywane. I obrączka. No, to macie taki całościowy, myślę, pogląd, jak to faktycznie wygląda z Deusem i z Manticorem w tym miejscu. Co do moich obserwacji, muszę Wam powiedzieć tak. Dotychczasowych. Jeśli chodzi o porównanie Manticora i Deusa. Oczywiście nie jest to żadne całościowe podsumowanie i stwierdzenie, który jest lepszy, a który gorszy. Obydwa wykrywacze mają swoje dobre i trochę, można powiedzieć, słabsze cechy. Manticore generalnie góruje nad Deusem na pewno wykrywalnością mikrokoloru. Mikrokolor w moich oczach to są cele wielkości śrutu, nisko przewodzące. Manticore rzeczywiście jest bestią w tej kwestii.
Naprawdę, jakość wykrywania tych najdrobniejszych celi jest fantastyczna, to trzeba przyznać. Jeśli chodzi o... i dodatkowo Manticore zyskuje przewagę wtedy, gdy teren jest łatwiejszy, gdy warunki gruntowe są łatwiejsze. Ja aktualnie jestem w warunkach, myślę, że trudniejszych gruntowych, z tego co wiem. Nie są to najtrudniejsze, jakie spotykałem, ale ten grunt nie jest tutaj łatwy. I w warunkach, gdy teren jest bardziej zaśmiecony żelazem, bardziej zmineralizowany, przewagę uzyskuje Deus. I myślę, że w tym teście zauważyliście, że Deus ma przewagę. Wykazuje się bardzo wysoką kulturą pracy i jakością wykrywania tych wszystkich celi. Mimo że również jest na programie General. Kiedyś słyszałem taki slogan reklamowy Minelaba, że Deusy są, znaczy wykrywacze XP są słabe, bo nie mają kabla i dostają za mało prądu na cewkę. No to tutaj widzicie, że czasami ten prąd na cewkę jest zbyteczny, by wykrywacz w teście głębokościowym był lepszy. I tutaj jest przykład tego. Myślę, że Manticore będzie się wykazywał dużą głębokością w terenach łatwiejszych, mniej zmineralizowanych, i wtedy to będzie działało znacznie lepiej. Tutaj mimo wszystko, jak to mówią, królem jest Deus. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia.